Witam, zapraszam na chyba najpopularniejsze na świecie polskie ciasto, czyli na karpatkę. Z ciasta parzonego, pysznego kremu budyniowego i z frużeliną wiśniową. Ciasto jest obłędne. Zapraszam na filmik z przepisem na tę przepyszną karpatkę. Zrób ją razem ze mną i zaskocz swoich bliskich i gości. Zaczniemy od frużeliny. Oto składniki. Ja wykorzystałam wiśnie mrożone, których nie trzeba rozmrażać. 300 g wiśni przekładamy do garnka, wsypujemy 2 łyżki lub 3 cukru, wlewamy 1 łyżkę soku z cytryny, garnek stawiamy na gazie. W tym czasie mieszamy 2 łyżeczki skrobi z 2 łyżkami zimnej wody. Wracamy do wiśni, podgrzewamy je i czekamy, kiedy cukier się rozpuści. Po krótkim czasie wiśnie zaczną puszczać sok. Kiedy wiśnie zmiękną, wlewamy dobrze wymieszaną skrobię z wodą. Mieszamy cały czas, sok od razu zacznie gęstnieć. Kiedy będzie gęsty, tak jak gęsty kisiel, wyłączamy gaz. Gotową frużelinę odkładamy na bok. Teraz zrobimy ciasto parzone na blaty. Jest to ciasto ptysiowe, które jest proste do zrobienia. Oto składniki. Ja zawsze roztrzepuję jajka. Ty możesz tego nie robić. Przygotowałam sobie tortownicę otwieraną, którą wysmarowałam cienko miękkim masłem, dno i boki tortownicy. W ten sposób papier, na którym wyłożyłam dno, nie przesuwa się podczas nakładania ciasta. Tortownicę odkładamy na bok. Do garnka wlewamy 200 g wody. Wodę ważymy. Wsypujemy sporą szczyptę soli i łyżeczkę cukru. Dodajemy masło pokrojone w kostkę w temperaturze pokojowej, co jest istotne. Garnek stawiamy na gazie i podgrzewamy wodę. Kiedy tylko woda zaczyna się gotować, wsypujemy na raz całą mąkę, 150 g. Zmniejszamy gaz i mieszamy energicznie. Cały czas mieszamy. Po około 2 minutach ciasto zacznie syczeć, jest jednolite, garnek jest zupełnie czysty. Wyłączamy gaz. Ciasto przekładamy do miski. Ciasto rozkładamy, aby szybciej nam ostygło. Zostawiamy je na około 7 minut. Ciasto nie musi być zupełnie zimne. Teraz zaczynamy po trochu wlewać jajka i miksujemy. Kiedy wlane jajko zupełnie wsiąknie w ciasto, wlewamy kolejną porcję jajek. I tak postępujemy, aż wlejemy wszystkie jajka. Po jakimś czasie ciasto będzie się przyklejało do widełek miksera. Wyłączamy wówczas mikser, odklejamy ciasto i kontynuujemy miksowanie. Ciasto możesz robić ręcznie za pomocą szpatułki lub w planetarii, wykorzystując mieszadło, czyli listek. Gdyby nasze ciasto było zbyt twarde, wlewamy po trochu dodatkowe jajko, ale po trochu. Mieszadło, czyli listek. Po wlaniu wszystkich jajek miksujemy jeszcze przez 2 minuty, aby ciasto się napowietrzyło. Tak wygląda moje ciasto. Ciasto dzielimy na 2 połowy. Będziemy je piec oddzielnie. Pierwszą połowę ciasta rozsmarowujemy na tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto nie musi być idealnie gładkie, równe, bo powinno się wybrzuszać podczas pieczenia. Powinno przypominać Karpaty, stąd jego nazwa karpatka. Ciasto pieczymy przez około 45 minut. Potem warto je jeszcze dosuszyć przez około 10 minut w temperaturze 100 stopni. Czyli po 45 minutach wyciągamy ciasto z piekarnika, wyciągamy z tortownicy i ponownie wkładamy do piekarnika na 10 minut,
Chodzi o to, aby ciasto nie było wilgotne, dlatego je dosuszamy. Ciasto w piekarniku kładziemy na kratce, tak aby dobrze się wysuszyło od spodu i na górze. Oba ciasta po upieczeniu najlepiej studzić na kratce. Drugie ciasto przekładamy do tej samej tortownicy z tym samym papierem do pieczenia i pieczemy w tej samej temperaturze jak za poprzednim razem. Teraz zrobimy krem do ciasta. Będzie to popularny, bardzo smaczny krem budyniowy na maśle. Masło do przepisu powinno być mięciutkie. Do mleka wsypujemy mąkę, budyń, mieszamy i odstawiamy na bok. Do większego garnka wlewamy resztę mleka, wsypujemy cukier 100 g, 5 łyżek. Garnek stawiamy na gazie i zaczynamy podgrzewać mleko. Kiedy mleko zacznie się gotować, wlewamy dokładnie wymieszany budyń z mlekiem. Zmniejszamy gaz i mieszamy. Jeżeli użyjesz budyniu śmietankowego lub skrobi ziemniaczanej, dodaj cukier waniliowy lub ekstrakt waniliowy. Po kilku chwilach budyń zacznie gęstnieć. My cały czas mieszamy, aby budyń nam się nie przypalił. Mieszamy tak długo, aż budyń zacznie się gotować. Wtedy wyłączamy gaz. Po 1 minucie wlewamy 1 żółtko. Mogą być i 2 żółtka. Mieszamy energicznie. Budyń przelewamy do zimnego i płaskiego naczynia. Wówczas szybko wystygnie. Przykrywamy folią, tak aby dokładnie dotykała budyń. I odkładamy na bok. Ostudzony budyń mieszamy. W dużej misce miksujemy masło. Miksujemy przez około 4 minuty. Smaczny krem otrzymamy, jeżeli użyjemy produktów wysokiej jakości. Budyń powinien być w takiej samej temperaturze jak masło. Do puszystego, jasnego masła zaczynamy dodawać po 1 łyżce budyniu. Cały czas miksujemy na szybkich obrotach. Krem będzie coraz bardziej stabilny. Spokojnie, po trochu dodajemy cały budyń. Krem jest gotowy. No i wreszcie możemy złożyć nasz torcik karpatkowy. Dolny blat kładziemy na podstawce do tortu lub półmisku i zamykamy w rant od tortownicy. Nakładamy połowę kremu budyniowego, dokładnie wypełniamy wgłębienia. Kolej na frużelinę, której smak przełamie słodycz kremu. Jednak w sumie ta karpatka nie będzie zbyt słodka. Wiśnie możesz zastąpić innymi owocami. Teraz nakładamy resztę kremu budyniowego. Teraz wypełniamy ewentualne wgłębienie w górnym blacie od strony wewnętrznej, która będzie dotykała ciasto. A więc na krem kładziemy teraz drugi blat, lekko przyciskamy. Teraz naszą karpatkę wkładamy do lodówki na co najmniej kilka godzin, u mnie na całą noc. Na drugi dzień zdejmujemy rant i posypujemy naszą karpatkę cukrem pudrem. Teraz możemy pokroić ciasto. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Bardzo dobrze się kroi.
Wygląda wspaniale. Torcik karpatkowy jest wyśmienity. Nie będę mówić, ile kawałków tej karpatki zjadłam, ale cóż, trudno jest się jej oprzeć. Jeżeli i ty zrobisz to wspaniałe ciasto, napisz w komentarzach, jak ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!